Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny materiał dotyczący Farming Simulator 25. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nadchodzącym dodatku Highlands Fishing Expansion. Ten dodatek premiera już zapowiedziana na 4 listopada, jest to ten dodatek z mapą. Okazją jest tutaj rozpoczynający się dzisiaj Gamescom. Dla Giants oczywiście ta impreza jest istotna, w związku z tym tradycyjnie z okazji Gamescomu mamy trailer i na tym trailerze jest właśnie przedstawiony Highlands Fishing Expansion, tak więc mamy kilka dodatkowych, ciekawych ujęć maszyn, które pracują już. To są takie bardziej pokazy dynamiczne, bo wcześniej oczywiście mieliśmy materiały, ale nie zawsze były te maszyny pokazywane, tak więc mogliśmy się tylko domyślać, jakie będą opcje, jakie będą funkcje. Dodatkowo też w tym materiale zostały potwierdzone kolejne co najmniej 3 maszyny. Ja z tego trailera wyciągnąłem kilka screenów, takich z mojej perspektywy istotnych i zapraszam na analizę właśnie tych ujęć. Analizę screenów zaczynamy od lokomotywy. Te screeny będą w takiej kolejności, jak one się pojawiają na tym trailerze. Więc mamy bardzo ładną lokomotywę. W drugim planie mamy tutaj schowany kombajn, który zbiera najprawdopodobniej, wydaje mi się, to jest cebula. Wcześniej już ze wcześniejszych materiałów wiemy, jak będzie zbierana ta cebula, że ona będzie wyorywana i że będzie leżała sobie. Zastanawialiśmy się, czy będzie jakaś specjalna maszyna, która to będzie podnosiła. Okazuje się, że jest to kombajn Grimme. Zresztą na późniejszych ujęciach widzimy to lepiej i dokładniej. Wracamy jeszcze do lokomotywy, ponieważ mamy też bardzo ciekawe ujęcie na to, jak ta lokomotywa wygląda wewnątrz. I tutaj rzeczywiście dosyć ciekawie się to prezentuje, no jak to na lokomotywę przystało. Zastanawiam się, czy tutaj będzie można czymś pokręcić, coś przestawić. Jeżeli tak, to byłoby to naprawdę rewelacyjne. Przechodzimy do następnego screenu i tutaj mamy potwierdzenie nowych maszyn, czyli to, o czym wcześniej mówiłem w materiałach swoich w kontekście firmy Monosem i w kontekście siewników firmy Monosem, to się tutaj troszeczkę zaczyna sprawdzać, a mianowicie mamy zaprezentowane siewniki najprawdopodobniej serii NG, czyli siewniki punktowe, bo wcześniej prezentowane siewniki były to siewniki, którymi wysiewaliśmy warzywa, natomiast ten siewnik jest innej serii. To są te siewniki, które najczęściej kojarzymy z modyfikacji. Tak więc jest to seria NG, nie jestem w stanie powiedzieć ile tutaj rzędów jest. Co ciekawe, mamy tutaj zbiornik czołowy, tak? Więc tutaj będziemy mogli przewozić nawóz. Sprawdzałem na stronie producenta, jest to podsiewacz czołowy i tutaj pojemność jest jeżeli się nie mylę, do 2100 litrów. Tak więc tak się on prezentuje w połączeniu z tym siewnikiem punktowym, więc całkiem fajnie to będzie wyglądało. W następnym screenie mamy ten siewnik, który był widziany na wcześniejszych materiałach, czyli tym siewnikiem będziemy wysiewać cebulę. Jest to, jeżeli się nie mylę, Monosem MS i on tutaj wysiewa w takich 3 jak gdyby rządkach i tutaj będzie cebula. Tak więc jeżeli chodzi o ten siewnik, to już wcześniej widzieliśmy go na materiałach, widzimy jak on pracuje i tak dalej. Natomiast nowością jest to, że mamy tutaj potwierdzony ten rozsiewacz czołowy o pojemności najprawdopodobniej do 2100 litrów. No i oczywiście siewnik punktowy serii NG od Monosema. Tutaj jeszcze jest ujęcie na ten siewnik Monosem MS, czyli tym, którym będziemy wysiewać cebulę. Na następnym ujęciu, to jest właśnie też tutaj sobie siejemy cebulę. Tutaj jest ciekawa rzecz, ponieważ tutaj bardzo ciekawy pojazd. Szczerze mówiąc, nie wiem jak on się nazywa, to jest... Zresztą może przejdziemy do następnego ujęcia, chociaż tutaj chciałem zwrócić uwagę, jak to rzeczywiście będzie ładnie wyglądało. Ta Szkocja tutaj nie ma aż tak dużo szczegółów, ponieważ taka Szkocja jest, nie oczekujemy, że tutaj będzie feria barw i tak dalej. Nie, Szkocja jest taka oszczędna. Mamy ze 4 roślinki, one się tylko powtarzają. Tak więc tutaj bardzo fajne ujęcie. Na tym ujęciu są według mnie 2 ciekawe rzeczy.
Podejrzewam, że ten auto też jest z nowego ruchu ulicznego. Tutaj nie pamiętam, jak się nazywa ten pojazd. Autentycznie. Ja go kojarzę między innymi z Top Gear. On występował tam. Była jakaś wersja, że mu skrzydła dołożyli, on latał. W ogóle ten pojazd chyba jest trailcyklem i chyba ma z przodu 2 koła, a z tyłu ma jedno, czy coś takiego. Tak więc dosyć ciekawie on się tutaj prezentuje. On tutaj jest skryty za wędką. Na filmikach wcześniejszych i na screenach mieliśmy tutaj osobę siedzącą sobie na tym mostku i łowiącą ryby. Tak więc teraz się zastanawiam, czy będzie taka możliwość, aby po prostu łowić ryby w taki sposób. Jeżeli chodzi o tą sytuację, to Giants powiedział, że jeszcze w tym tygodniu wyjaśni tą sprawę. Jeżeli się nie mylę, on tam nawet, przedstawiciele Giants podali dokładny dzień, ale w tym tygodniu powinniśmy się jeszcze chyba o tym dowiedzieć, jak to będzie wyglądało, tak mi się wydaje, takie połowy. Tak więc to jest dosyć ciekawa sytuacja. Tak więc ten pojazd jako ruch uliczny, nie wiem jak się nazywa ten pojazd autentycznie, ale on jest bardzo charakterystyczny. Pewnie miłośnicy motoryzacji za chwilę w komentarzu napiszą mi, jak się nazywa ten pojazd. Tutaj mamy takie ujęcie, które właśnie wskazuje nam, w jaki sposób będziemy najprawdopodobniej, bo wydaje mi się, że to jest cebula, co nie? Tak mi się wydaje, że to jest cebula z takiego ujęcia, że chyba w taki sposób będziemy cebulę zbierać. Tak, to jest cebula. Tak więc, no, zagadka została rozwiązana. Kombajnem Grimme będziemy zbierać tą cebulę, która zostanie wyorana wcześniej, więc to też jest wyjaśnione. To jest też fajna i bardzo ciekawa informacja. Tak więc rozsiewacz irlandzkiej firmy AgriSpread. Tutaj w wcześniejszych materiałach mówiłem o tym, że ten model może być wyposażony w ten wide boom. I tu jest właśnie zaprezentowane, że będzie też taka opcja, tak więc cieszę się bardzo, że na tych filmikach jest właśnie takie ujęcie pokazane, gdzie właśnie jest rozsiewane wapno, no i tu jest właśnie z tej strony również pokazane, to jest dokładnie ten sam rozsiewacz, który był wcześniej pokazany we wcześniejszych materiałach. Ja tutaj, tak jak będę się powtarzał, liczyłem na mniejsze rozsiewacze, bo rzeczywiście tych dużych rozsiewaczy to już jest trochę za dużo. Znaczy, w ogóle tych rozsiewaczy w podstawce nie ma aż tak dużo, ale jeżeli są, to są duże. Ale wiadomo, AgriSpread chce pokazać, że ma takie duże maszyny i tak dalej. Tak więc podejrzewam, że to jest spowodowane tym. Chociaż może być szansa, że będzie jakiś mniejszy rozsiewacz od tej firmy. I tutaj jest też dosyć ciekawe ujęcie. Mówimy tutaj w kontekście Highlands tego dodatku, Highlands Fishing, oczywiście o akwakulturze i tu jest ujęcie z kabiny tego kutra. Jest to ten mały stateczek, którym będziemy transportować narybek, karmę, a w sumie w drugą stronę do portu, no to już ryby, tak mi się wydaje. I tak tutaj prezentuje się widok z kabiny. Trzeba powiedzieć, że całkiem ciekawie. Tak więc jest to ujęcie z kabiny tego małego stateczku, którym będziemy do tych akwakultur dowozić narybek, paszę, a z powrotem po prostu już dojrzałe ryby. Więc dosyć fajnie to wygląda, dosyć ciekawie się prezentuje. Tutaj też oczywiście jest ujęcie na ten dźwig, którym będziemy tutaj ładowali. Tylko że szczerze mówiąc się zastanawiałem, czy tu będą jakieś łańcuchy, czy coś takiego, ale jest kadr ucięty w tym momencie, kiedy właśnie tutaj miałoby być coś podczepione. Tak więc może to wyglądać, nie wiem, jakoś wireless, czy coś takiego autentycznie. Liczyłem, że chciałem po prostu zobaczyć, jak to będzie podczepiane, ale nie było chyba to widoczne na tym materiale. No i oczywiście ujęcie na ten element akwakultury. Oczywiście najprawdopodobniej, tutaj powiedziałem oczywiście, ale najprawdopodobniej będzie to można ustawić na innych mapach, w związku z tym, co niektóre mapy już się przygotowują do tego i budują sobie takie większe kałuże, chociażby nowa wersja Hofbergman ma teraz taką większą sadzawkę, żeby ewentualnie coś takiego w przyszłości można było pomieścić, tak więc tak to się prezentuje. I na sam koniec jeszcze dodatkowa historia, tutaj mamy zaprezentowany, jest to taki ATV od firmy Canam, chyba tak to się nazywa, i tutaj wreszcie jest potwierdzone, zobaczymy, widzimy jak to wygląda, jak ten pojaździk wygląda, a na samym końcu jest na kilku ujęciach, między innymi stoi przed przejazdem kolejowym i tak dalej, tak więc to jest kolejny element tego dodatku potwierdzony, no i te płoty, grodzenia i tak dalej, dosyć charakterystyczne elementy tego krajobrazu szkockiego.
I tutaj taka panorama szkocka, ten most, bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście tu mam takie wrażenie, że są jakieś nowego rodzaju wagony. Nie wiem, jakieś chłodnicze, może te ryby będzie można nimi przewozić? No nie chcę mi się, no nie wiem. Zobaczcie proszę, że chyba to są jakieś nowe wagony, nie? I te wagony są takie mniejsze, ale to może być spowodowane tym, że po prostu lokomotywa jest długa. I to może być dlatego tak wygląda. No i to, o czym mówiłem, tam w górach, to tam nie możemy się spodziewać, że będzie jakaś bujna roślinność, jeżeli ma być to bliskie rzeczywistości, no więc, bo wiem, że już były takie uwagi, że tam mapa jakaś taka pusta, tam nie ma jakichś szczegółów, krzaczków i tak dalej, i tak dalej. Generalnie Szkocja taka jest, tak więc tutaj nie możemy zbyt wiele oczekiwać, ale ujęcie jest naprawdę rewelacyjne, ten most naprawdę fajnie się tutaj prezentuje. Mamy tutaj drogi pod tym mostem, i tutaj również droga, tutaj ten mostek, nie wiem, czy to jest ten most, przy którym niby tam siedzieliśmy, łowiliśmy ryby, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Chciałem tu tylko zwrócić na uwagę na kilka nowych rzeczy, które są oczywiście w kontekście Highlands Fishing. Premiera jest na tyle odległa, że tutaj Giants będzie nas powoli karmił takimi informacjami raz na jakiś miesiąc. Oczywiście teraz najistotniejszą rzeczą będzie oczywiście dodatek z Mercedesem, którego premiera już niebawem. To tyle, pozdrawiam, Anton.